Bóg dał nam życie, angażując w to naturę, czyli rodziców, i to życie ostatecznie pochodzi od Boga. I dar pochodzący od Boga nie może być podeptany przez głupotę, złość, nienawiść, jaka by to nie była przyczyna. Ksiądz Bogusław Kowalski I Michał Opaciński. zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dzień dobry. Kłaniam się serdecznie, witam Państwa. Ja coś czuję, że zaraz nam te uśmiechy z twarzy zejdą. I nie chodzi o Państwa pytania, i właśnie ja mówiłem P i ja, nie? Bo Tak, pytania i answers. P i O oczywiście, czyli pytania i odpowiedzi. Po tym odcinku, bo to jest 5. przykazanie, po tym odcinku za tydzień zapraszamy, będziemy Po półmetku. mierzyć się, znaczy ksiądz będzie mierzyć się z Państwa zagadnieniami. Mogą Państwo pytać o wszystko? Tak. O wszystko, oczywiście, że tak. Także Rozumiem, co dotyczy przykazań. Tych omówionych, czy Tak. niekoniecznie? Tak? Nie, no tak, oczywiście, że tak, no bo skoro jesteśmy w przykazaniach, Tak. to tak, trzeba podsumować, doszliśmy, czy dzisiaj dojdziemy do połowy, ale oczywiście po 10. przykazaniu, nie że po 10. dacie, tylko po 10. Tak. przykazaniu jeszcze też kolejna porcja, jakby druga część. P i O. Miało być P i O, errata. Dobrze. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Ale coś się, że uśmiechy nam zejdą z twarzy zaraz. No, można o poważnych sprawach z uśmiechem, ale rzeczywiście, Piąte. jak się mówi tak bardzo o takich jakichś dramatycznych sprawach, no to naturalnie człowiek zmienia wyraz twarzy. Ja powiem księdzu tak, z tym 5., kiedy myślałem o tym, jak zabieraliśmy się za przykazania, ja mam pewną trudność, bo tych trudności tu jest mnóstwo i zawsze nie zabijaj, bo o tym przykazaniu mówimy, niekoniecznie oznacza bezpośrednie zabójstwo. No tak, oczywiście. Tu jest tyle bardzo szerokie pułapek. przykazanie. Tak. Tu jest tyle pułapek i tyle motywów do grzechu, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo raczej, nazywajmy rzeczy po imieniu, ulubione przykazanie wszystkich to 6., które będziemy omawiać za tydzień. Tak, A okazuje się, że to 5. też nam towarzyszy bardzo często i niekoniecznie zdajemy sobie z niego sprawę. no, tak, oczywiście. Oczywiście, dlatego, że to takie zawężenie tylko nie zabić kogoś, ale teraz to dotyczy nie tylko w stosunku do bliźniego, ale też i siebie samego, prawda? Kwestia samobójstw, pozbawienia siebie życia. No, nie zabijaj, no to nie tylko bliźniego, ale też i siebie. Nie zabijaj, to znaczy dbaj o swoje zdrowie, Narkotyki, alkohol, papierosy, Dokładnie. wszelkiego rodzaju używki. ale to samo w kontekście bliźniego. Bo jeżeli zatruwamy swoim nałogiem bliźniego, no to też jest to grzech przeciwko bliźniemu, prawda? I tu chciałbym, przepraszam, pauzę, bo tu jest bardzo ważne. Ja wymieniłem te 3 najpopularniejsze rodzaje używek, ale mieliśmy kiedyś odcinek o uzależnieniach. Tak. I tu coś czuję, że mamy pole do rozgraniczenia chyba. No ale oczywiście Bo co innego jest jak to okazjonalnie, a co innego jak jestem uzależniony. no oczywiście, Też się zabijam papierosami na przykład, ale Tak. to jest trochę inaczej. Ksiądz to tłumaczył. Ja mówiłem o tym, że nie jest to takie, bym powiedział, no, dzisiaj używa się takiego określenia, takie twarde podniesienie ręki na siebie czy na kogoś, jeżeli ktoś ma skłonności do nikotyny, prawda? No, nikotyna na pewno nie idzie na zdrowie. Ona zawsze będzie niszczyła zdrowie. A z drugiej strony wejście na ścieżkę narkotykową jest dużo jeszcze gorszą rzeczą, bo szybko zabija człowieka i tutaj to idzie jak lawina, wejście na drogę używek tych narkotycznych. Życie pokazuje, że narkomani no po prostu wchodzą już w taką powolną śmierć, a potem już bardzo szybką śmierć. No. Takie dramatyczne przypadki się zdarzały, czyli siebie i kogoś. Tak. Ja nie zapomnę, jak tłumaczyłem to dzieciom w szkole podstawowej, jak byłem młodym księdzem i
katechizowałem jeszcze i mówiłem o tym, że właśnie, żeby nie zabijać, przykazanie nie zabijać, to nie to, żeby nie pozbawić kogoś lub siebie życia, ale też dbać o zdrowie. Czapka, szalik, rękawiczki, nie grać chojraka, jak jest mróz. Na złość mamy odmrożę sobie uszy. Dokładnie. A często nie dawałem dobrego przykładu. Po mszy świętej szybkie śniadanie i gnałem do szkoły bez czapki, bez szalika. Dzieci już z okna krzyczały: proszę księdza, piąte nie zabija, jak gdzie czapeczka i szaliczek. I miały rację, no bo wiadomo, tu kwestia wiarygodności. Natomiast nie zabijaj to także brawura. Szeroko rozumiana. Narażanie siebie lub kogoś na utratę zdrowia lub życia. Brawurowa jazda z narażeniem swojego lub cudzego życia, prawda? Brawura, na przykład chęć popisania się i narażanie wręcz infantylne swojego życia, prawda? Brawura na przykład, gdy ktoś wchodzi na lód, jest zima, przeżywaliśmy mrozy, jeszcze towarzyszą nam od czasu do czasu. Brawura, żeby się popisać, wskoczę sobie na lód i pokażę wam, jaki jestem bohater. Przykazanie. Cały czas jesteśmy w odcinku pod tytułem Piąte Przykazanie. Ilu takich chojraków było, co życie straciło w głupi sposób, kąpiel po alkoholu albo zgrywanie bohatera, że ja przepłynę to jezioro i gdzieś w połowie skurczę i bez żadnego zabezpieczenia i ktoś się utopił. Wypadki wynikające jakby z niezależności, z obiektywnych, okoliczności, to jest, człowiek nie na wszystko ma wpływ, prawda? Ale po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy przewidywali, wybiegali myślą, wyobrażali sobie, jakie mogą być konsekwencje naszych zachowań, a niektóre zachowania mogą prowadzić do śmierci albo na przykład kalectwa lub zabicia kogoś. Wejdę na tor mniej fizyczny, bardziej mentalno-moralny. Jeżeli Pan Bóg, a nawet nie jeżeli, bo wiemy, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jeżeli ja umniejszam sobie albo umniejszam koledze, już nie będę tu cytował słów, ale wiemy, o co chodzi, tak? Łacinę współczesną wszyscy znamy. I ubliżam mu. Poniżam go. Bluźnie. Poniżam go, ale też z drugiej strony też poniżam siebie, bo są ludzie, którzy takie biczowanie, tak? Tak. Piąte czy nie? Oczywiście. Dzięki. Naprawdę w świecie dziennikarskim takie ulubione powiedzenie, bardzo dobre pytanie. A wie ksiądz, jak do tego doszedłem? Tak, ale to jest znakomite pytanie. Trochę dedukcji, bo w sumie nie ma, z jednej strony wszystkich 7 przykazań mówi o relacjach międzyludzkich, ale nie mówi żadne konkretnie na ten temat. I tak zacząłem sobie kombinować w głowie, mając też w głowie jeden z rachunków sumienia, który mam w domu, że to może być tu. To powiedzenie, że można zabić słowem, to jest 5. przykazanie, bo pełnia człowieka to ciało i duch. To jest prawdziwy obraz Pana Boga. I teraz można kogoś tak poniżać, szydzić z niego, że człowiek umiera, mimo że fizycznie żyje, to on już jest psychicznie dojechany. Tak skulony, tak zwinięty, że już depresja to najdelikatniejsze słowo. I to jest na skutek niszczenia kogoś słowem. Niestety te rzeczy się dzieją. Poniżanie, obrażanie i to już hejt tak zwany, to nie tylko w świecie dorosłych, ale już to się zaczyna i w świecie dzieci. Najświeższy przykład, myślę, że my też funkcjonując w przestrzeni publicznej możemy o tym powiedzieć. Hejt na córkę jednego z siatkarzy. To, co się wydarzyło w szkole, głośna sprawa była. 5. przykazanie. Jak się masz? I tak zwany hejt
który prowadzi na przykład wprost do śmierci fizycznej, bo ktoś nie wytrzymuje i popełnia samobójstwo. To jest bardzo niestety typowa w dzisiejszych czasach, chociaż kiedyś bywały takie rzeczy, tylko nie było internetu, nie było tych komunikatorów takich elektronicznych, ale bezpośrednie niszczenie kogoś słowem. Ale skala była jednak zachowanie. mniejsza. Mniejsza, To było tak. złe i źle, że to było, tak? Tak. Natomiast mam wrażenie, że teraz Skala była mniejsza, jest tak, zgoda. nieporównywalna. Tylko, że mówimy o tym, dlatego wydobywamy ten wątek, żeby sobie uświadomić, że nasze słowa mają ogromną wagę. My nie zdajemy sobie sprawy, nie zawsze zdajemy sobie sprawy. Dlatego jak nasze słowo może kogoś podnieść, a może zdołować, czyli tak dobić, a nawet zabić. Słowem, tak. To jest trochę tak jak uderzenie w najmniej spodziewanym momencie i w tak zwany splot. Jak człowiek dostanie cios, to się tak zwija, że po prostu życie odechciewa. Albo splot, albo taki atak na plecy, nie? Takie Tak, tchnięcie, tak. takie... Dlatego to przykazanie 5 nie zabijaj to jest bardzo szerokie przykazanie, bo to chyba ciągle najbardziej pojemne, mam wrażenie. Bo załóżmy, jak dojdziemy tam do innych przykazań, to dotyczy drugiej osoby, prawda? Szczególnie 9 i 10. A tutaj to dotyczy mnie samego, czy ja poprzez troskę o siebie, zdrową troskę, rozsądną troskę o siebie, o swoje zdrowie, o swoje jakieś takie funkcjonowanie, które powoduje pewien taki ład też i fizyczny dlatego na przykład wiele osób ma problem na przykład z przykazaniem kościelnym, które łączy się z przykazaniem 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Jak nie ma człowiek umiarkowania w jedzeniu i piciu, to może występować przeciwko Krzywdę swojemu sobie ciału. robi, tak. Prawda? Banalne takie rzeczy. Trochę siedzimy, mimo że mamy różne powołania, to jednak trochę w sporcie siedzimy. Jednak Pan Bóg dał tę możliwość, żeby uprawiać sport. Warto tak zwaną rekreację, nawet jak ktoś nie jest profesjonalistą. Spacer zwykły choćby nawet. Spacer, przebieżka, basen, mnóstwo rzeczy, to dla człowieka. I ktoś powie, a w którym przykazaniu jest, że mam chodzić na basen? Nie, 5. jest 5 przykazanie, dbaj o swoje zdrowie i swoje życie. Ale jest ogólne jeszcze przykazanie, to czego pragniesz dla siebie, masz natychmiast pragnąć dla bliźniego. Miłuj bliźniego swego jak Siebie samego. już Pana polubiłem, Panie Michale. Do tego i dojdziemy. Może już zdał Pan egzamin do bierzmowania. Tak? Dziękuję bardzo. Ale tak poważnie... Augustyn mi od bierzmowania. Tak, nie da się tutaj takiego podziału ja i bliźni, tylko i bliźni, i ja. To przykazanie bardzo równolegle dotyczy takiej troski. Tak, ja właśnie celowo poszedłem w tę stronę, bo wiadomo, że tak bezdyskusyjna kwestia jak aborcja na przykład, to chyba jest oczywiste. Co prawda chodzi mi po głowie jeszcze jedno zagadnienie, ale i to mówimy, nie będziemy tu ciąć tego, po prostu powiemy, że w razie czego zapytamy się kapelanów z wojska, ale są sytuacje wyjątkowe, jeśli chodzi o 5 przykazanie, bo wiadomo, żołnierze, dotyczy wojny. wiemy jak wyglądała Warszawa kiedyś, tak. I tak dalej, więc jakby tu już wchodzimy głęboko. Zabójstwo w obronie własnej. No właśnie. Zabijanie w tak zwanej sprawiedliwej wojnie, czyli obronnej, nie jako agresor. Nie mogę być agresorem, ale mam prawo się bronić przed agresorem, który chce mnie zabić, to ja się broniąc zabijam jego. Ale broniąc się, to są są bardzo skomplikowane rzeczy. Kwestia kary śmierci, czy nawet dożywocia, czy można kogoś już... To są bardzo skomplikowane moralne sprawy.
No, kara śmierci myślę jest prostsza niż dożywocie, albo inaczej, dożywocie jest prostsze niż kara śmierci, no bo z jednej strony to nasze ludzkie emocje, z drugiej strony nie zabijaj. Tak, do końca Ale człowiekowi dożywocie jest daje- po prostu karą zasądzoną za przestępstwo, więc wydaje mi się, że przynajmniej ja to tak sobie tłumaczę, jak błądzę, to niech ksiądz mnie skoryguje, ale akurat wydaje mi się, że kara dożywocia nie jest problemem. Problemem byłaby kara śmierci. Tak, oczywiście i dlatego w większości państw na świecie nie ma kary śmierci, żeby człowiekowi zawsze dawać szansę na powrót. Z drugiej strony, to jest też do rozważenia, no właśnie, argumentem jest też to, zwolennicy kary śmierci twierdzą, że społeczeństwo ma prawo bronić się prewencyjnie przed zabójcami. Jeżeli ktoś dokonał serii strasznych zabójstw, to teraz, jak on wyjdzie z więzienia, może robić to samo. Jak jest dożywotnie odseparowany, albo po prostu inni twierdzą, no ale to już jest tak skomplikowana dyskusja. No, to byśmy musieli prawnika chyba zaprosić tutaj, no bo tam jest jeszcze, kiedyś I słyszałem, takiego- że jest kwestia jeszcze morderstwo, zabójstwo, gdzie tam Tak, to też... tak. To już tak i myślę, że my chyba byśmy tego tematu tak wyczerpująco nie udźwignęli, bo tu trzeba jakiegoś naprawdę dobrego moralisty, Nie, ja tylko bardziej chciałem, żeby że są szerzej takie- tak spojrzeć. Znaczy, tu już weszliśmy znowu w temat kary śmierci, nie o to mi chodziło, bardziej mi chodziło o to, że trzeba też umieć rozróżnić, takie no, dla naszego Tak. rozumienia, bo ani ksiądz nie jest kapelanem wojskowym, ani ja nie jestem kapelanem policyjnym, prawda? Dokładnie. Że to nie jest tak, że bezwzględnie nie zabijaj i w żadnym wypadku nigdy nie mogę nikogo zabić. Tylko wiadomo, że są okoliczności, kiedy ja Nie robię tego celowo, pozbawiam ale się- kogoś tak. życia, kogoś pozbawiam życia dla ratowania siebie lub kogoś, prawda? No tak. To jest To na taka chwilę taka ogólna była uwaga. dygresja, Tak. bardziej myślę, że... Ale to, co dotyczy nas tak potocznie, a co jest związane z tym przykazaniem, to właśnie kochać i siebie, i bliźniego. A jeżeli kocham bliźniego, kocham siebie, bo jesteśmy wszyscy dziećmi Pana Boga, no to dbam o dar, który otrzymałem, bo Pan Bóg podzielił się z nami istnieniem. On nas, jak mówiliśmy sobie kiedyś, Życie. On nas zrodził w swoim sercu, posłużył się naszymi rodzicami, o czym mówiliśmy, posłużył się rodzicami, by dać nam życie. A nie jest to błaha sprawa, bo jednak jak Jezus wziął ciało z Maryi, prawda, Maryi Dziewicy, no były to nadprzyrodzona ingerencja Pana Boga, ale każdy z nas począł się z miłości naszych rodziców i nie jest to błaha rzecz, to nie jest tak, że Pan Bóg sobie pstryknął i pojawił się mały Michałek i mały Boguś, tylko jednak w tym akcie stwórczym potrzebni byli współpracownicy, czyli nasi rodzice, prawda? I teraz Bóg dał nam życie, angażując w to naturę, czyli rodziców, i to życie ostatecznie pochodzi od Boga. I dar pochodzący od Boga nie może być podeptany przez głupotę, złość, nienawiść, jaka by to nie była przyczyna. Nierozsądek, jakąś głupota, krótko mówiąc. I dlatego to nie zabijaj, to tak jak i 4. przykazanie w linii prostej jest znakiem miłości do Pana Boga. Krótko mówiąc, znakiem wiary. Także warto się zastanowić, mówię to jako nałogowiec, nad używkami i ich rzuceniem, ale tak już poważnie, warto się też właśnie zastanowić, bo to nie zabija, nie chodzi czasami o to dosłowne zabijanie. No oczywiście, że tak. No przecież jeżeli To nie jest, kurczę, to 5. przykazanie, mam wrażenie, tak jakby gdzieś tak tytułem końca powoli już tego Panie odcinka, Michale, ale no, drodzy ono państwo, jest najbardziej pojemnym wbrew pozorom, bo Bardzo każde pojemne. inne są... Ale weźmy banalną rzecz, która dotyczy wielu ludzi. Ja też z tym mam problem. Słodycze. Jeżeli ktoś ma cukier, nie wiem, 500, 600 i będzie całą bombonierkę zje, no
grzeszy przeciwko sobie, czy nie? No oczywiście, że No tak. dobra, ale tu mam to powiedzieć w konfesjonale, tak już trochę, żeby nadać temu... No ale wiele osób się oskarża z tego, tak, że bezmyślnie naraża swoje zdrowie, że brakuje silnej woli. Wiele osób oskarża się z tego, no bo to jest jednak występowanie przeciwko swojemu życiu. To jest bardzo... No, nie wjeżdżamy od razu tutaj na poziom grzechu śmiertelnego, ciężkiego, tylko wiem, że jak zjem 5 czekolad, bo lubię, a jestem cukrzykiem i pogłębiam swoją chorobę świadomie, prawda, no to wiadomo, że jak ktoś już, ja wiem, ma marskość wątroby i nie musi, a dla przyjemności zaczyna pić alkohol, no to wiadomo, że to już będzie prowadziło bezpośrednio do śmierci, prawda? Pan Bóg dał różne rzeczy człowiekowi, żeby korzystał z nich roztropnie, mądrze. Nawet i dał człowiekowi wino na weselu w Kanie Galilejskiej, żeby się rozweselić i roztropnie z niego korzystać, prawda? Ale to samo wino, ten sam alkohol może człowieka zabić. I tutaj w następny wątek wchodzimy. Jak korzystać z wszelkich darów, które mamy, prawda? Roztropnie? Ślęczenie przed komputerem czy telewizorem bez potrzeby od rana do wieczora, no to człowieka otumania. Też i psychicznie zabija. Człowiek fizycznie karłowacieje. Ale to trochę tutaj możemy się cofnąć do trzeciego paradoksalnie, bo to trzecie i piąte trochę idzie w parze. No bo z jednej strony mamy ten dzień święty, który jest też trochę na odpoczynek, tak? Poza oczywiście tą godziną podstawową dla Pana Boga, jest na odpoczynek. Więc jeżeli roztropnie oglądam sobie tę telewizję w ramach rozrywki, tak jak moje pokolenie, Małysz, później Stoch, u księdza jeszcze Fortuna. Bonanza. U księdza Bonanza, a potem Fortuna. Tak, Jak już Fortuna. te skoki wjechały, to jest okej. Ale jeżeli ja już siedzę Tak. takie, przepraszam, warzywko troszkę Ja zważone. myślę, że to słowo to bardzo już siebie młodne, zabijam sam, prawda? może trochę takie nadużywane słowo, ale jednak bym zacytował. Niedziela, o której Pan wspomniał, o którym już żeśmy przegadali, to jest taki szczególny czas, szczególny dzień, żeby człowiek się ogarnął. Czyli duchowo, moralnie i fizycznie też. Bo jeżeli ktoś pójdzie pobiegać w niedzielę do parku, czy na długi spacer, czy na basen, to jest ogarnięcie też fizyczne siebie. Lampka wina do obiadu, jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, Tak. jest okej, ale doprowadzanie się już do upojenia To nie jest wiadomo, okej. No. Zabija. No. Zabija. I tu jest... Ten dzień święty na przykład, przy obiedzie. Tak? No i to jest... Dlatego po to jest katecheza, po to są nasze kazania, po to są w małym chociaż stopniu, ale nasze audycje, żeby zwyczajnie mówić o tym. Dla niektórych to, co my mówimy, podejrzewam, Panie Michale, to są takie banały oczywiste, a dla wielu ludzi fajnie było posłuchać to, co jest, bo staramy się mówić jak to jest, jak nasze życie jest tak skomponowane, życiowo. albo jak Pan Bóg skomponował nam życie, żebyśmy naprawdę pięknie go przeżywali. A że nie zawsze jest tak super, no to już nie Pana Boga wina, tylko nasze. Tym bardziej, że by też, skoro już tak ksiądz trochę wyjaśnił nasze podejście, no to może to jest dobry moment, tak? No bo kończymy pierwszą połowę tych przykazań. To też nie chodzi o to, bo my zdajemy sobie sprawę, że istnieją trudne sytuacje, skomplikowane sytuacje, że jest ich niemało i że one są. Te skrajności istnieją. Natomiast my skupiamy się też trochę na takim codzienności też naszej, jakby to, co nas na co dzień dotyka. O skrajnościach też możemy rozmawiać, jeżeli mają Państwo taką potrzebę. I Przygotujemy się takich kazuistycznych szczególnie przypadkach, Tak jak mówimy o piątym przykazaniu, no wiadomo, że nikt nie biega, no niestety są zabójstwa celowe, zdarzają się, ale no przecież nikt na co dzień tu nie biega, jak w bonanzie, tak. tylko raczej dotykamy tych rzeczy, które są tam Bardzo takich codziennością osadzonych naszą. w życiu, tak. Taką bieżącą sprawą, ale jeżeli mają Państwo, jak to się ładnie mówi, kazus, to zapraszamy.
Tak jest. Pogrzebiemy oczywiście. i w nim przepracujemy i zastanowimy się, co z tym zrobić. Tak jest, a za dzisiejszy odcinek z całego serca ja Panu dziękuję i Państwu. Szczęść Boże. No, ale ksiądz jeszcze nie przypomniał, no. Tak. Co jest podczas mszy? Dzwoneczki są. Dzwoneczki, Czyli tak. subskrypcje oczywiście. Zachęcamy, jeżeli się Zapraszam. Państwu podobało. Kciuki w górę. Dzwoneczek po to, żebyśmy się Państwu wyświetlali, jak jest nowy odcinek. I przypominamy, zbieramy cały czas PIO, bo pierwsza część za tydzień, ale oczywiście na koniec, jakby po 11 pytania i odpowiedzi. Tak jest. Dziękujemy. Zachęcamy.